Witam ponownie w 11 odcinku Archiwum Emocji na kanale Sunset Talks. Ile jeszcze tych odcinków ma być? Jeszcze 6. Nuda. Mieliśmy nagrać odcinek o azteckim gwizdku śmierci. Będzie niedługo, spokojnie. Jeśli Was też interesują takie klimaty, to proszę nacisnąć dzwoneczek, żeby nie przegapić, a tymczasem mam do Was pytanie. Czy kiedykolwiek obudziliście się po 8 godzinach snu tak zmęczeni, jakbyście przez całą noc nosili lodówki na 3. piętro? Albo jeszcze lepiej, czy zdarzyło Wam się położyć spać o 22 z ambitnym planem regeneracji organizmu, a o 23:47 nagle oglądacie jakiś film o tym, jak weterynarz uratował kaczkę, która zaprzyjaźniła się z kozą, która wychowała kurczaka, który uważał się za psa? Jeśli tak, to gratuluję. Należycie do bardzo ekskluzywnego klubu ludzi, których mózg sabotuje na własny koszt. Dzisiaj porozmawiamy o higienie snu. Nie o samym spaniu, tylko o tym, jak sprawić, żeby sen faktycznie działał. Bo okazuje się, że można spać długo, ale i też spać fatalnie. Towarzyszy mi oczywiście ekspert od spania Jinx. Jinx, ile godzin dziennie śpisz? Co cię to obchodzi? Czy ja ci wyliczam, jak długo śpisz? Nie, no nie wyliczysz, ale jak zaśpię na śniadanie o 6 rano, to mnie budzisz. Śpię około 17 godzin. Aha, W ciężkie dni 18. rozumiem. Jestem bardzo zaangażowany w rozwój osobisty. No tak. Wiele osób uważa, że zarządzanie sobą wymaga dyscypliny, silnej woli, motywacji, planów, list, kolorowych karteczek wszędzie ponalepianych. Tymczasem potrzeba przede wszystkim cierpliwości, elastyczności i uważności. A wiecie, co znika jako pierwsze po kiepskiej nocy? Właśnie te 3 rzeczy. Po słabym śnie człowiek jest w stanie obrazić się na ekspres do kawy, pokłócić z nawigacją albo przez 10 minut szukać okularów, które ma na nosie. Mówię oczywiście o znajomych. Jasne. Tak samo jak nigdy nie jesz ciastek stojąc przy lodówce. Większość ludzi myśli, że podczas snu mózg odpoczywa. Ale nie ma nic bardziej mylnego. Kiedy śpisz, twój mózg pracuje pełną parą. Przegląda wydarzenia z całego dnia, porządkuje wspomnienia, decyduje, co zachować, co usunąć, a co schować do szuflady oznaczonej nie wiem, po co mi ta informacja, ale może kiedyś się przyda. Mózg porządkuje też dane i emocje. Przygotowuje się do kolejnego dnia. Jedna z najlepszych rzeczy dla jakości snu dzieje się rano. Światło słoneczne. Wiem, brzmi zaskakująco, ale około 20 minut porannego światła działa jak przycisk reset dla naszego zegara biologicznego. Organizm dostaje jasny komunikat. Dzień się rozpoczął. Dzięki temu również wie, kiedy powinien rozpocząć procedurę zasypiania wieczorem. Czy światło poranne działa także przez zasłony? Nie, A zdjęcie słońca wystarczy? też nie. A film ze słońcem? Nadal nie. To jest dokładnie ten rodzaj zasad, który człowiek wymyślił specjalnie po to, żeby mnie zdenerwować. Wyłącz komputer przynajmniej 2 godziny przed snem. Ale no tak, już słyszę te protesty. Ale Kamila, oglądam tylko 1 odcinek. Ale ja dokładnie wiem, jak to jest. 1 odcinek, potem drugi, a następnie platforma pyta, czy nadal oglądasz. Jakby była jakimś dealerem seriali. Musicie wiedzieć, że mózg jest prosty. Widząc światło ekranów, dostaje sygnał, że jest dzień i czas działać. A wy próbujecie mu jednocześnie powiedzieć: nie idziemy spać. To trochę tak, jakby naciskać gaz i hamulec jednocześnie. I tutaj dochodzimy do ciekawego psychologicznego zjawiska. Kiedy nie możemy zasnąć, zaczynamy organizować dla własnego mózgu widowisko. Telefon, film, media społecznościowe, filmiki z kotami, potem jeszcze jeden i jeszcze jeden. Panem et circenses. Co? Tak mawiali Rzymianie. Chleb i igrzyska. Robicie sobie widowisko, tak jak robił to Rzym w przypadku niesfornych tłumów. Daj im jedzenie i widowisko. Ma to sens. Problem polega na tym, że tym niesfornym tłumem jest twój własny mózg, a on bardzo szybko przyzwyczaja się do tego, że łóżko jest miejscem rozrywki. Co prowadzi nas do 3. zasady. Łóżko służy do spania. Koniec, kropka. Nie do pracy, nie do odpowiadania na maile, nie do oglądania seriali, nie do planowania przyszłości ludzkości o 2 nad ranem.
Mózg uwielbia skojarzenia. I jeśli codziennie pracujecie w łóżku, przestaje ono oznaczać odpoczynek. Zaczyna oznaczać aktywność i potem leżycie w ciemności, a wasz mózg mówi: świetnie, widzę, że jesteśmy w biurze. Jest jeszcze jedna rzecz, o której mało kto mówi. Nie liczy się to, ile śpisz. Liczy się także moment, w którym się budzisz. Sen nie jest jedną długą czynnością. Składa się z cykli trwających około 90 minut. Podczas każdego cyklu przechodzimy różne etapy snu. Od lekkiego, przez głęboki, aż do etapu, w którym pojawiają się marzenia senne. Jeżeli budzik zadzwoni pod koniec cyklu, zawsze budzimy się całkiem przytomni. Ale jeżeli wyrwie nas z głębokiego snu, wtedy zaczyna się przedstawienie. Na pewno każdy zna to uczucie. Dzwoni budzik, otwieramy jedno oko. Nie wiemy jeszcze, jaki jest dzień, nie wiemy, która jest godzina, a czasem nawet nie jesteśmy pewni, w którym wymiarze się znajdujemy. Wyglądacie jak rozmrożone pierogi? Dokładnie. Dlatego czasem człowiek po 4,5 godzinach snu czuje się znacznie lepiej niż po 8 godzinach. Nie dlatego, że spał krócej, po prostu obudził się w lepszym momencie. Dlatego proszę, starajcie się zaplanować sen, tak, by mieć przynajmniej 3 lub 4 90-minutowe cykle. A teraz zamiast kolejnej zasady mam dla Was małą ciekawostkę. Czy wiecie, że podczas snu mózg dosłownie się oczyszcza? Naukowcy odkryli, że kiedy śpimy, przestrzenie między komorami mózgu powiększają się. Przepływa przez nie płyn, który usuwa nagromadzone odpady. Innymi słowy, każdej nocy mózg przechodzi takie wielkie sprzątanie. Czyli sen to kąpiel dla mózgu? Tak. To wiele wyjaśnia. Niektórzy ludzie wyglądają, jakby od dawna omijali tę część programu. Na koniec kawa. Wiele osób mówi: ja to tam mogę wypić kawę wieczorem i normalnie zasnąć. Może i tak, ale pytanie brzmi: jak śpisz? Bo nawet jeśli zaśniesz bez problemu, kawa może pogorszyć jakość snu. To trochę jak zaproszenie głośnego gościa do domu. Może nie przeszkadza w wejściu, ale później robi zamieszanie w całej chacie. Więc jeśli chcecie mieć więcej cierpliwości, lepszą koncentrację, więcej energii, lepszy nastrój, mniej stresu, to nie zawsze potrzebujecie kolejnej książki, kolejnego kursu albo kolejnej aplikacji. Czasem po prostu potrzebujecie lepszego snu. Sen nie jest luksusem, nie jest nagrodą, nie jest czymś, co robimy, kiedy już skończymy wszystko inne. Sen jest podstawowym narzędziem działania mózgu. Bez niego nawet najlepszy system zarządzania sobą zaczyna przypominać skręcanie mebli bez instrukcji. I kotem siedzącym w pudełku. Nie siedzę w pudełku. Nie? Siedzę na pudełku. Fakt. To zupełnie zmienia sytuację. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie w komentarzu, ile godzin Wy śpicie. I czy Wasz mózg też czasami urządza sobie nocny festiwal absurdalnych myśli. Ja jestem Kamila, to jest Jinx. Idę kontynuować badania naukowe nad drzemkami. Ciao, babo! Do zobaczenia w następnym Sunset Talks i pamiętajcie, czasami najbardziej produktywną rzecz, jaką możecie zrobić dla Was samych, jest po prostu pójść spać.